Dzień dobry. Cześć! Dzisiaj zabieramy Was na wycieczkę do Trójmiasta, do maltańskiego Trójmiasta, czyli będziemy zwiedzać miejscowości Birgu, Cospicua i Senglea. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Bardzo tutaj cicho i spokojnie. Praktycznie nie ma ludzi w ogóle. Oho, tylko jakiś remont w okolicy słychać. Dlatego też w ogóle jesteśmy bez masek teraz, bo po prostu nie ma tutaj nikogo. Normalnie obecnie trzeba cały czas nosić maski. Dlatego po prostu zdjęliśmy je tylko na chwilę. Birgu jest jednym z najstarszych miast w ogóle na Malcie i najstarszym z tych trzech miast, które tworzą maltańskie Trójmiasto. I jeżeli oglądaliście nasze poprzednie vlogi z Malty, na przykład z Mdiny i z Valletty, to wiecie, że pierwszą stolicą Malty była właśnie Mdina. Później stolicę przeniesiono właśnie tutaj do Birgu, a następnie, kiedy ukończono budowę Valletty, to stolicę właśnie przeniesiono do Valletty. Więc w sumie Birgu było stolicą Malty przez jakieś 41 lat. Zobaczcie, co znaleźliśmy. Bardzo ładne miejsce, żeby w ogóle sobie usiąść, bo jest piękny widok. Tutaj mamy miejscowość Kalkara, która już nie należy do Trójmiasta, ale jest bardzo blisko Birgu. A tutaj mamy, moi drodzy, Vallettę, czyli właśnie stolicę Malty. Tutaj po drugiej stronie mamy widok na miasto Senglea, czyli najmniejsze miasto z tego maltańskiego Trójmiasta. Pójdziemy tam na samym końcu, dlatego że stamtąd już możemy wrócić promem do Valletty. Często mówi się, że miasto Birgu jest taką kolebką historii maltańskiej, dlatego że to było pierwsze miasto, w którym osiedlił się zakon maltański, który przybył tutaj na wyspę w 1530 roku. I w ogóle też warto wiedzieć, że miasto Birgu ma tak naprawdę dwie nazwy. Birgu oraz Vittoriosa. Vittoriosa to jest nazwa, która została nadana miastu po tym, jak odparto atak Imperium Osmańskiego na Maltę, bo właśnie nazwa nawiązywała po prostu do maltańskiego zwycięstwa. Tam po drugiej stronie widać górne ogrody Barraka, a pod nimi Saluting Battery, z której pokazywaliśmy Wam salut armatni w odcinku z Valletty. Jedną z największych atrakcji tutaj w Birgu jest Fort Sant'Angelo i on jest znany jako pierwsza siedziba zakonu maltańskiego, dlatego że kiedy zakon maltański został wyrzucony z Cypru, przybył na Maltę i właśnie osiedlili się tutaj w forcie Sant'Angelo. Do tej pory jedno z pięter tego fortu należy do zakonu maltańskiego, stąd też możecie zobaczyć na forcie dwie flagi, właśnie i flagę Malty, i flagę zakonu. Zakon maltański osiedlił się tutaj w forcie i w miejscowości Birgu zaczął budować fortyfikacje, różnego rodzaju pałace, kościoły. Także teraz właściwie tutaj wszystkie budynki cały czas wyglądają tak, jak właśnie z czasów zakonu maltańskiego. Przeszliśmy kawałek dalej i tam mamy dolne ogrody Barraka i na brzegu jest dzwon oblężenia. Też Wam pokazywaliśmy w odcinku z Malty. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Zeszliśmy sobie poniżej murów tego fortu, żeby zobaczyć, jaki jest widok na Vallettę. I okazuje się, że
Już mamy tutaj morze, nie jest to w żaden sposób ogrodzone. Bardzo nie polecam przychodzić na ten punkt widokowy wtedy, kiedy jest wzburzone morze, bo woda tutaj dosięga do samych murów, więc jeżeli jest brzydka pogoda, jest bardzo wzburzone morze, to po prostu nie da się tutaj chodzić, bo zaraz się jest całym mokrym. Dzisiaj jest w porządku, bo pogoda jest naprawdę ok, jest ładnie, morze jest spokojne, ale inaczej naprawdę nie polecam. Mówiłam Wam, że Birgu jest bardzo niewielkie. Tutaj możecie zobaczyć na mapie, jak to miasto wygląda. No tak naprawdę to jest to wszystko i koniec, więc naprawdę bardzo niewielka przestrzeń. A tutaj obok nas jest kolejna, jedna z ważniejszych atrakcji w całym mieście, czyli Muzeum Morskie. Po drodze są armaty jako dekoracja i w ogóle budynek też bardzo ładnie wygląda. A tutaj mamy jedną z bram do miasta. Tak, spacerujemy sobie tutaj przy marinie i przeszliśmy już do kolejnego miasta. tak. Taki jest problem tutaj na Malcie, że te miasta są tak blisko siebie, że często nie ma po prostu między nimi wyraźnej granicy. Tak więc my z Birgu przeszliśmy do drugiego miasta w Trójmieście, które nazywa się Cospicua lub też Bormla, bo znowu ma oczywiście dwie nazwy. Cospicua jest największym z tych trzech miast w Trójmieście i bardzo tutaj widać, tu już jest zdecydowanie dużo więcej ludzi, dużo więcej samochodów niż było w Birgu. W Birgu była cisza, spokój, tak naprawdę no nic tam się nie działo, a tutaj już Cospicua jest taka bardziej zatłoczona. Nie wiem, czy wiecie, ale mówi się, że na Malcie jest ponad 365 kościołów, czyli nawet więcej niż jeden na każdy dzień roku. I nie da się tego nie zauważyć, jak się tak chodzi po miastach na Malcie, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w takich małych miastach, to tak czy inaczej tych kościołów jest całkiem sporo. W Birgu widzieliśmy kilka, tutaj ledwo przyszliśmy, Cospicua też oczywiście się okazuje, że minęliśmy już kilka kościołów, także naprawdę jest ich bardzo dużo. I tym oto sposobem dotarliśmy do ostatniej miejscowości naszego Trójmiasta, czyli do miasta Senglea. I teraz taka ciekawostka. Senglea jest nie tylko najmniejszym miastem w tym Trójmieście, ale też w ogóle najmniejszym miastem na całej Malcie pod względem powierzchni, dlatego że Senglea ma jedynie 200 m², więc nawet jak na Maltę to jest bardzo mało. Wspomniałam Wam o kościołach, a tutaj w samym centrum Senglei jest właśnie bazylika. Na samym końcu Senglei znajdują się ogrody Guardiola. Przyszliśmy tutaj, bo stąd jest super widok na Vallettę. Z parku mamy widok na Vallettę i tam, słuchajcie, znowu widać Saluting Battery i górne ogrody Baraka, czyli będzie można zobaczyć salut armatni. Akurat dobiega 16, więc my tym razem od tej strony ten salut też zobaczymy. Tak jak wszystkie miasta w Trójmieście, Senglea również ma dwie nazwy i drugą nazwą jest Isla, co oznacza po prostu wyspa. Tutaj mamy widok na Birgu. Tam jest właśnie Fort Sant'Angelo,
W końcu widać go zdecydowanie lepiej w całości. Akurat zupełnie przypadkiem trafiliśmy na moment, kiedy statek wpływa do portu. W ogóle też warto wspomnieć, że miasto Cospicua tutaj w Trójmieście jest bardzo znane ze swojej stoczni, która została zbudowana jeszcze przez zakon maltański w XVIII wieku. I ta stocznia miała ogromny wpływ w ogóle na rozwój miasta i na całą jego historię, ale stocznia funkcjonuje do dzisiaj. Także można zobaczyć, jak to działa, jak naprawione są statki. Bardzo ciekawe jest to, że tutaj na Malcie takie miejsce nazywa się ogrodami, a tak naprawdę wchodzimy tutaj i to jest bardzo niewielka przestrzeń. Tak więc to były całe ogrody. Tutaj w środku jest taka ciekawa fontanna, gdzie woda płynie z armat. Bardzo słodko to wygląda. Teraz oczywiście nie płynie woda, dlatego że jest zima, ale no, wygląda to ciekawie. A my tymczasem idziemy na prom, dlatego że już stąd będziemy płynąć do Valletty. Promy, jeśli dobrze pamiętam, odpływają co pół godziny, więc mam nadzieję, że akurat na jakiś trafimy. O proszę, jak ładnie. Dobra, mieliśmy już iść, ale znaleźliśmy takie miejsce, gdzie też jest fajny widok na i na Vallettę, i na Birgu. Two tickets? For the list, okay? Okay, thank you. Tak jak Wam mówiłam, w tygodniu ten pram odpływa co pół godziny, o każdej pełnej godzinie i w pół do. I bilet jednorazowy w jedną stronę kosztuje €50. Jeśli kupujemy od razu bilet w dwie strony, to za niego płacimy, zdaje się, €2,80, więc jest jakaś tam zniżka. Ale co ciekawe, dostaliśmy też tutaj takie bilety, które uprawniają nas do skorzystania za darmo z windy Barracca, dlatego że jeżeli dopłyniemy promem do Valletty, to będziemy dosłownie pod murami miasta, no i musimy albo sobie wejść na górę, albo możemy wjechać windą. I właśnie jak się kupuje bilet na prom, to od razu dostaje się darmowy bilet na skorzystanie z windy Barracca, która wjeżdża dosłownie właśnie z dołu do górnych ogrodów Barracca, które pokazywaliśmy Wam też w odcinku z Valletty. Warto skorzystać z tego promu, dlatego że przejazd promem zajmuje dużo mniej czasu niż przejazd autobusem. My w jedną stronę jechaliśmy autobusem i jechaliśmy prawie pół godziny z samej Valletty, a promem zajmuje to około 10 minut, więc jest znaczna różnica. Bardzo szybko przepłynęliśmy promem, chyba nawet nie trwało to 10 minut, także myślę, że bardzo się opłaca czasowo w porównaniu do autobusów, a my idziemy do windy, bo skoro mamy już na nią bilety, to będzie znacznie szybciej niż jakbyśmy mieli się sami wspinać do miasta. Bardzo fajna przejażdżka, muszę Wam powiedzieć. Jeżeli w ogóle nie macie biletu na prom i chcecie tak zwyczajnie sobie przejechać się tą windą, to bilet kosztuje 1 euro.
Winda zabrała nas do ogrodów Barracca i tutaj kończymy nasz odcinek i zwiedzanie maltańskiego Trójmiasta. Dziękujemy Wam, że byliście z nami i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.